Witajcie w Lehigh w stanie Utah. Z nami jest Mariusz, Dawid jak zawsze i Teresa. Za naszymi plecami znajduje się główna siedziba firmy Zija International. Co tutaj będziemy robić? Pokażemy Wam firmę od środka. Jak ona wygląda, jak się tutaj pracuje i skąd bierze się ta cała magia, której doświadczacie na co dzień na całym świecie. Następnie zobaczymy, jak wygląda produkcja oraz magazyny. Są ogromne. I wydaje mi się też, że zrobimy próbę produktów. W takim razie, co? Lecimy? Let's go! Środka? Chodźmy. Alright, welcome to our corporate office. We have the entire first floor. Over here we're going to start with our reception room. Witajcie w naszych biurach firmowych. Zaczniemy najpierw od pokazania Wam recepcji, także zapraszamy. Alright, throughout this tour you're going to see different or several conference rooms like this one to our right. These rooms were created for you guys, for our distributors. So if you're ever traveling or are here locally and want a space for you and your team to meet, these are for you. All you have to do is contact our receptionist Stephanie and she can reserve them completely free of charge. Podczas naszej tutaj podróży po firmowych biurach zobaczycie wiele takich pokojów konferencyjnych, które są przeznaczone przede wszystkim dla Was, dla partnerów. Jeśli potrzebujecie miejsca, żeby się spotkać z Waszymi ludźmi, czy po prostu miejsca dla siebie, możecie zadzwonić, możecie tutaj przyjść i możecie się spotkać, wykorzystać tę przestrzeń dla siebie. Alright, so this area serves as workspace for several different departments. The first department that we'll see over here to our right is our logistics teams, and they are in charge of warehouses and SKUs. Tutaj jest przestrzeń dla pracowników z kilku różnych działów. Na przykład po tej stronie widzicie przestrzeń dla naszego działu logistyki. Okay, over here to our right in this corner we have our accounting department. W tamtym miejscu po prawej stronie jest nasz dział księgowości. Okay. Right here behind me we have information services. These are the people that you normally don't talk to on the phone, but they do make sure that our members get paid their commissions. Tutaj mamy dział informacji tak naprawdę i może na co dzień nie spotykacie się czy nie kontaktujecie się z ludźmi z tego działu, ale to właśnie dzięki nim i dzięki ich pracy dostajemy wszyscy prowizję wtedy, kiedy trzeba, ile trzeba i po prostu jest wszystko dopięte na ostatni guzik. Okay. On the other side we have our new market development. They are in charge of all of our international markets. Whenever we do operate or open a new market, we want to make sure that we have all of the fundamental things that we need to open, and that's what they help us with. A tutaj mamy dział rozwoju nowych rynków, czyli dział, który zajmuje się wdrażaniem, pomocą, wsparciem wszystkich nowych rynków, przygotowywaniem tego, żeby wszystkie te rynki mogły nie tylko się otworzyć, działać, ale też i rozwijać. Perfect. And then right now we do operate in over 52 different countries. I na tę chwilę operujemy już w 52 różnych krajach. Yep. Come over this way. All right, and this is our employee break room. This is where employees will come and hang out, have lunch. We do provide product for them to use. We have more clear machines for them to have water. Yeah, this space was created specially for our employees. A to jest przestrzeń, w której pracownicy Zija mogą po prostu odpocząć, mogą porozmawiać, spotkać się, zjeść lunch, czy skorzystać z naszych produktów, które są tutaj dla nich przygotowane i mogą sobie bezpośrednio je tutaj spożyć. Może zobaczymy te produkty? No jasne. This is only for United States, yeah? Yeah, it's older. This is an older product. We don't have it anymore. Now we have the plant protein. Okay. No. Super mix, jakby ktoś się zastanawiał, co tutaj ciekawego jest. Super mix, moringi, lipsticki, XM plusy. That's an old one. Old one. Oh wait, that's a new one. New one. It's a new one. Yeah. To jest lodówka. Tego nie sprawdziliśmy. So what's inside the refrigerators? Food, employee food. And then we have our safe there where we store our moringa in the safe. I'm just kidding. I'm kidding. Okay, so this area right here to our right will have the offices to some of our executives. We have Ken, our founder here, Ryan Palmer, President and Chief Executive Officer. And then over here we have Dr. Joshua Plant, Chief Operating Officer. Hello, sir. Hello. And then right now we are walking into our marketing department. So they are in charge of any events and any products
creating informational documents. Także teraz przechadzamy się po miejscu, w którym znajdują się biura najkluczowych osób w firmie, założyciela, prezesa, dyrektora operacyjnego, a teraz mijamy właśnie dział marketingu. Okay, and then right now we are walking through our information services, information technology team, which is this area right here. Czyli teraz mijamy dział IT. And then right here, this is our own private cloud that we have built, and it allows us to share, access information. A to jest nasza prywatna chmura zbudowana specjalnie dla nas, która pozwala nam nie tylko tworzyć informacje, przechowywać je, ale też później się dzielić nimi, ale na naszych zasadach. Okay, and this is our customer service wing. This first department that you will see here is our support department, and they take care of anything that's not phone calls, so live chat, emails, faxes, anything like that. Czyli to jest dział obsługi klienta. Tutaj nie tylko są osoby, które odbierają telefony, ale też cały dział supportu, wsparcia, który zajmuje się live chatem, mailami, wszystkimi innymi sprawami, ścieżkami komunikacji właśnie z osobami, które chcą jakiejś pomocy w firmie. Okay, and then the department right next to them right here with the flags is our international support. So they provide support to our international members in Europe, Latin America, Africa, Asia, and so on. Przy tych stanowiskach z flagami to są stanowiska obsługi klienta dla rynków międzynarodowych, czyli Azja, Europa, Ameryka Południowa, tak żeby właśnie wesprzeć rozwój rynków i pracę partnerów na całym świecie. Okay, and right here is our regular customer service agents. To our right, we have our training room. All of our agents go through an extensive 4-week training period before they hit the floor. And once they are on the floor, then they receive continuous training. Tutaj mamy naszą obsługę klienta już na teren Stanów Zjednoczonych, a po drugiej stronie, jak zobaczycie, nasz pokój treningowy, w którym przeprowadzamy szkolenie dla naszych pracowników działu obsługi. Każdy z nich musi przejść takie 4-tygodniowe szkolenie, bardzo profesjonalne, porządne i dopiero wtedy może zasiąść do pracy i obsługiwać naszych partnerów w Stanach i na całym świecie. Alright, right now we currently take approximately 3,000 calls per day in different languages such as Spanish, English, and other languages. Na dzień dzisiejszy około 3000 rozmów dziennie przeprowadzamy w naszym biurze obsługi klienta w różnych językach, w angielskim, w hiszpańskim, też po polsku. Do you want me to give And in Polish, yeah? In Polish as well, correct. Alright, over here to our right we have our EDS department, and what they do is they serve all of our emerald and above. And right next to them we have our regional sales managers. And what they do is they serve our Diamond Club leaders. So if you are part of the Diamond Club, you get assigned a specific agent that will help you build your business. Czyli tutaj mamy dwa działy. Po pierwszy dział, który zajmuje się współpracą i pomocą osobom na poziomie Emerald i wyższym. I drugi dział, specjalny dział sprzedaży, czyli jeśli się jest w klubie diamentowym, diamentem lub na wyższym poziomie, to w tym momencie, kiedy potrzebujemy pomocy jakiejś technicznej, statystycznej, sprzedażowej na naszym rynku czy dla naszego zespołu, to właśnie w tym dziale pomogą nam to zrobić. Okay. Right here what you see on this wall, Zija cares. This is our mantra, and what it stands for is communication, accountability, respect, educate, and solution, which is every agent when they get on a phone call, this is what they should strive for. To be able to communicate the message, they are held accountable for anything that occurs on the call, they demonstrate respect, they educate our members, and they provide a solution. Czyli tutaj mamy taką mantrę rozpisaną jako Zija cares, czyli Zija zwraca uwagę, Zija się troszczy o Was i rozpisaną na poszczególne elementy, o których powinien pamiętać każdy pracownik Zija i pracownik szczególnie obsługi klienta, czyli powinien zwrócić uwagę na komunikację i dobrze się komunikować z klientami, z partnerami, być odpowiedzialnym i brać odpowiedzialność za to, co przekaże, jakie informacje, jak rozstrzygnie sytuację, z którą dzwoni partner, mieć szacunek do tego partnera, wyedukować, jeśli potrzeba, taką osobę na temat planu marketingowego czy czegokolwiek w firmie, produktów itd. i znaleźć rozwiązanie, czyli solution.
Wydaje mi się, że to też dotyczy samych i partnerów, prawda? Tak. I dystrybutorów to też Tak, również, nie? tak, jak najbardziej. dokładnie. Na co dzień widzą to motto tutaj pracownicy, ale my możemy jak najbardziej je zaimplementować. Zrobimy sobie zdjęcie, wrzucimy sobie do komputera i będziemy o tym też na co dzień pamiętać. And then this is also a hashtag that Zija has implemented. So whenever you have a great experience with one of our agents, we invite our members to go into our Facebook page and share their experience using Zija, hashtag Zija Cares. Stworzyliśmy też hashtag Zija Cares i zachęcamy naszych wszystkich partnerów czy klientów, że jeśli doświadczycie czegoś pozytywnego w kontakcie z nami, to żebyście otagowali swoje zdjęcie czy swoją historię, którą opiszecie właśnie pozytywną, właśnie tym hashtagiem Zija Cares. Okay. Awesome. And then right now what we're going into is our will call area. Will call area. Welcome. How do you translate this? Will call is if you don't want your product to ship, then you pick it up. Okay. Okay. Okay, so this is our will call area. Faye here is our will call receptionist. Hi. Fine. So if you don't want your product shipped and if you live here locally and would rather pick up your product, this is where you would come and pick it up. Czyli to jest takiego rodzaju punkt jakby odbioru produktów, fizyczny punkt, bo większość sprzedaży obsługiwana jest oczywiście przez kurierów, ale jeśli mieszkasz w okolicy, na przykład Salt Lake City, chcesz odbierać produkty bezpośrednio, możesz je tutaj zrobić właśnie. Taki punkt po prostu jakby detalicznej sprzedaży, czyli raczej odbioru detalicznego produktów, które zamówisz. Tak wygląda główna siedziba Zija International. Robi wrażenie. Ale idźmy dalej, zobaczmy jak wygląda produkcja oraz magazyny. Za naszymi plecami znajduje się fabryka, w której to produkowane są produkty marki Zija. Tutaj właśnie odbywa się produkcja na cały świat. Zapraszam Was do środka, żebyście poznali firmę lepiej. Tak jest. Lecimy. Lecimy. Welcome to Pharmatech. Pharmatech is a third-party company of Zija International, and it is our manufacturing facility. Witajcie w Firma, to jest spółka, której właścicielem jest Zija i zajmuje się ona produkcją produktów dla Zija International. All of the machines that you see here are fully owned by Ken. Wszystkie tutaj urządzenia, które zobaczycie, są w pełni własnością Kena Braceforta. Okay. Some of the machines are so big that we actually had to build the building around the machines to be able to fit them. Niektóre z tych urządzeń są tak wielkie, że tak naprawdę musieliśmy wokół nich zbudować budynek, żeby mogły się one zmieścić wewnątrz. This first machine that we see right here is our bottling machine, and it does products like our XM3, XMAM, XMPM. Pierwszą maszynę, którą tutaj widzicie, to jest maszyna do kapsułkowania, tak można by nazwać. Tutaj produkujemy nasze kapsułki, pakujemy nasz XMAM czy XMPM na przykład. Okay, when run at full capacity, this machine can do up to 6,000 bottles per hour. Kiedy używana jest w pełni swoich możliwości, to nawet do 6000 buteleczek może wytworzyć ta maszyna. Kapsułek, buteleczek. So these are capsules or bottles? Capsule is a bottle. So it takes the empty bottle and the capsules, it puts the capsules in the bottles and then shuts it close. Okej. So w ten sposób dostajemy gotowy produkt, czyli kapsułki opakowane już w finalną butelkę, czyli cała ostateczna tutaj produkcja się właśnie w tej maszynie odbywa. Okay. Obviously, we never run any of our machines to full capacity because they can break. So if we ever run any machine close to full capacity, we just get a new machine versus running it to full capacity. Oczywiście nie wykorzystujemy w 100% tych urządzeń, ich możliwości, dlatego że mogłyby się wówczas zepsuć. Dlatego jak tylko zbliża się ich użycie do odpowiedniego poziomu, kupujemy po prostu następną maszynę, żeby produkcja szła pełną parą, a nie obciążała za mocno jednej maszyny. Perfect. And then we can keep going this way. Okay. Something very cool about this facility is that it's FDA approved. Co jest świetnego, to to, że nasze wszystkie pomieszczenia i te urządzenia są zaaprobowane przez amerykańską odpowiednią instytucję, podobną do naszych instytucji sanitarnych czy zajmujących się produkcją żywności. And it's also NSF certified. NSF stands for National Sanitation Foundation. I certyfikacja również właśnie narodowej, federalnej tutaj Federacji Sanitarnej też jest jak najbardziej. This certification is one of the hardest to obtain. Once you receive it, basically what it means is that we're subject to random inspections by the NSF, and if for any reasons we fail their inspections, we are blacklisted so that we can never get the certification again.
To jest bardzo wymagający certyfikat i żeby uzyskać go, musimy być na przykład otwarci i poddani różnym wyrywkowym kontrolom ze strony tej instytucji i kiedykolwiek nie spełnilibyśmy ich wymogów w jakiejkolwiek kontroli, to wówczas możemy zostać włożeni na czarną listę i już nigdy w przyszłości nie uzyskać tego certyfikatu z powrotem. Perfect. And over here behind this gated walls right here, we have all new product coming in. And what happens is product that's flown into our facility is stored behind here until it is tested. Once the test results come in saying that the product is good, then it's stored in shelves like this one. Tutaj mamy przestrzeń, w której przechowujemy wszystkie nowe produkty wyprodukowane, ale do czasu je tu przechowujemy ostatecznych testów, które zostają przeprowadzone jeszcze na gotowym produkcie. Kiedy spełnia on wszystkie wymogi, to przenosimy go do tego ostatecznego, finalnego magazynu, przechowujemy go tutaj. Okay, every single white sack that you guys see here is what we call a super sack. And you will see that they have a number. That number later becomes the lot number on your product. Te potężne worki, takie, które można tutaj zobaczyć, to są takie worki, które się nazywamy takimi super workami, bo w nich właśnie nadajemy im takie specyficzne oznaczenie, które później jest oznaczeniem już na finalnym produkcie, na opakowaniu, oznaczeniem partii produkcyjnej waszego produktu. So those bags are lifted to the second level over here and they are dropped into our blenders over here and put into sachets. I później te wielkie worki z produktem są przenoszone tędy wysoko dźwigiem i tam później maszyna pakuje już w indywidualne saszetki produktów, tak żeby było łatwo je używać. And creating this two-story facility like this was very expensive, but we wanted to do it because it would allow us to do what we call drop feed manufacturing, which allows for a better airflow. Więc nie było to łatwe i było to kosztowne, żeby stworzyć takie miejsce tutaj i takie piętro dodatkowe i w ten sposób przenosić ten produkt jakby w wersji hurtowej i później pakować go w saszetki. Ale dzięki temu uzyskujemy w naturalny sposób lepszy przepływ powietrza dla naszego produktu i on później ma lepsze właściwości po prostu. Okay. Everything behind these walls over is controlled. We control the air quality, heat, everything. So if you can see, when I open this front door, the back one will not open. And there is no way to open the back door unless we close this one down. Wszystko, co widzicie tutaj za tymi drzwiami, jest kontrolowane. Jakość powietrza, wilgotność, temperatura. I tak jak widzicie, jest tutaj nawet taka śluza. Kiedy otworzymy pierwsze drzwi, nie da się otworzyć drugich i na odwrót, ponieważ wszystko musi być w pełni kontrolowane. Pomieszczenie to wewnątrz jest absolutnie mieć zapewnione idealne warunki. So the lot number on your product gives us a lot of information because it allows us to see who was doing the product, what the quality or the air temperature was while the product was being put into the sachets. Dlatego ten numer produkcyjny, który macie już na finalnych produktach, jest tak ważny, bo on pozwala nam odczytać i wstecz sprawdzić na przykład jaka temperatura, jakie dokładnie warunki były podczas produkcji tej partii produkcyjnej, kto był odpowiedzialny za tą partię produkcyjną. Wszystkie informacje dotyczące procesu produkcji mamy zawarte wtedy i możemy je odtworzyć. Perfect. You can come over this way. So as you can see, the sachets are being put into boxes. And these boxes right here are then taken to our warehouse where they are shipped. Tak jak tu widzicie, te saszetki gotowe, które produkuje maszyna, są później wkładane do boksów, do tych pudełek i następnie przenoszone już do magazynu, z którego później rozsyłamy produkty. Okay, so something really important is that after every single batch goes through our machines, our machines are broken apart and fully cleansed before adding a new batch of product. And this just provides cleanliness. Co jest bardzo ważne, po każdej serii produktów, którą wyprodukujemy, maszyna, która zajmowała się ich produkcją, jest rozbierana jakby na części pierwsze, dokładnie myta. Dzięki temu zapewniono mamy maksymalną czystość i pewność, że każda seria produktów, każda partia produktów będzie w idealnych warunkach wyprodukowana. Perfect. We can come over this way. Ciekawostki.
Tak w ogóle jesteśmy na przerwie w tym momencie, dlatego też możecie nie widzieć tłumu ludzi pracujących. Ale to dlatego też łatwiej nam jest teraz cokolwiek zobaczyć. I spełnić wszystko te normy BHP i tak dalej. Okay. Czego nie musisz chyba tłumaczyć. So over here we have our big blender, and this is what blends our products such as the protein. Tu mamy taki wielki blender, on po prostu miesza nasze produkty, takie jak choćby białko roślinne, które mamy. And this is one of the machines that we were actually running close to full capacity, so we actually had to purchase a second blender. I to jest jedna z tych maszyn, która już niemalże działa na pełni swoich możliwości, dlatego właśnie zakupiliśmy kolejną, żeby uzyskać możliwości dalsze produkcyjne. Can you tell us in the points the production process for the first step to the final? So like where the product starts, where it goes? Yeah. Okay, so the product starts here at our manufacturing facility, and then it's transferred over to our warehouse, which is across the street, and we'll go look at it in a minute. And then from our warehouse, then it ships to all of our international markets around the world. So even though we have different warehouses around the world, it all generates here in Utah. Także cały proces produkcji odbywa się tutaj, ale z suchych produktów. Na przykład nie olejków eterycznych, tylko suchych produktów, takie jak supermix. I później przetransportujemy go do naszego tutaj wewnętrznego magazynu, w którym będziemy za chwilę, a stamtąd już na cały świat do magazynów na poszczególne rynki. Także cała produkcja suchych produktów dokładnie tutaj się odbywa. Okej, teraz Teresa zabiera nas na magazyny, żeby zobaczyć, jak wygląda ilość tych produktów i jaki to jest rozmach. Znajduje się to na drugiej stronie ulicy, więc zabieramy nasze rzeczy i lecimy. So welcome to our warehouse. This is where we do all of our international shipping as well as local shipping. We just recently moved into this facility about a year ago. Before we had a different facility down the road that was 60,000 square feet, and this one is 160,000 square feet, so we more than doubled in size. Witajcie w naszym magazynie. Stąd właśnie wysyłamy produkty nie tylko na rynek krajowy do Stanów, ale też na wszystkie rynki zagraniczne. To jest budynek, w którym do którego przenieśliśmy się około rok temu, bo tamten poprzedni był za mały już i był niedaleko też w okolicy, ale miał około 60 000 stóp kwadratowych, czyli to jest jakieś 20 000 metrów kwadratowych, a ten ma jest więcej niż 3 razy. Także rozwinęliśmy się i potrzebowaliśmy po prostu większego magazynu. Okay. So right here to our left we have our international shipping. This is where all of the product that's shipping internationally gets put before it goes to our different warehouses. We do have about more than 25 different warehouses around the world, in the Netherlands, Mexico, but it all generates and starts here. Tutaj mamy produkty przygotowane na wysyłkę międzynarodową, bo na świecie mamy około 25 magazynów na nasze rynki zagraniczne i to stąd właśnie one są wysyłane na cały świat. Między innymi do Meksyku, do Holandii i wielu innych miejsc na całym świecie. No tak, jak kupujemy produkty do Polski, no to przychodzą z Holandii. Tak, bo mamy w Tilburg jest magazyn. Nawet ten Simon mówił, że jest często co 2 tygodnie w Holandii, tak. No. Simon pracuje w Zija w Londynie. Okay, right now we are walking into our packing area or our fulfillment area where we fulfilled invoices. Right now we're fulfilling about 70,000 invoices a month, averaging. To jest miejsce, w którym pakujemy nasze zamówienia i jakby faktury, te zamówienia na dane faktury po prostu przygotowujemy do wysyłki. Obecnie to jest około 70 000 miesięcznie takich zamówień, które realizujemy i pakujemy bezpośrednio tutaj. And you might see some of the ladies wearing a little hand device in their wrist. You can see it over here. And what that does, it's able to provide accuracy. So before they grab a product, they need to scan it. And if for some reason they grab the wrong product, it will beep at them, letting them know it's the wrong product. Okay, so this is Gloria, and we can just film her as she's using it. So what she does is she's gonna scan the invoice first, and her device is gonna tell her what product to pick or select.
Oh. Nice. Like Iron Man. And then she must scan the product to make sure that it is the correct product. If she selects the wrong product, it's gonna beep saying wrong product. Innymi słowy, to urządzenie pozwala sprawdzić, czy produkt jest zgodny z fakturą, czy na danej fakturze właściwe produkty się znalazły. Jeśli nie, to ono w odpowiedni sposób zaraz się wyświetli, poinformuje i dzięki temu można jak największą skuteczność w poprawnym realizowaniu i przygotowaniu zamówień do wysyłki zrealizować. Także high-tech, wykorzystane do tego, żebyśmy po prostu mieli jak najlepszą obsługę klienta. If for some reason we have a product that's on back order, what will happen is the invoice will be put back into the system, and when the product becomes available, it will print again, saying we need to fulfill that back order product. Na przykład jeśli ktoś zamówienie by zamówił i jakiegoś produktu jednego na przykład w danym momencie by nie było, całość zamówienia zostanie wysłana bez tego jednego produktu. To, że nie ma tego produktu, zostanie przesłane z powrotem do systemu. Kiedy tylko on pojawi się z powrotem na magazynie, natychmiast system wydrukuje taką fakturę nową i automatycznie ten produkt będzie dosłany do danej osoby, żeby uzupełnić zamówienie. Perfect, yep. And that's basically it for fulfillment. We can go over to our packing area. Także tyle, jeśli chodzi o przygotowywanie zamówień. Możemy przejść też do części, w której pakujemy. Ja tylko jedną rzecz chcę wspomnieć. Warto wspomnieć o tym, że produkcja firmy Zija to jest też poza tym plantacje, tak? To nie tylko dystrybucja, tak? I fabryki, magazyny, ale też własne plantacje. Z tego słyszałem, to również i samoloty, tak? Które mogą transportować różnego rodzaju właśnie produkty, w razie gdyby inna forma dostarczania zawiodła, tak? Dokładnie. Podczas summitu, pewnie na tym też widzieliście, nagrywaliście, była nasza menadżerka z Indii, która bezpośrednio nadzoruje i zajmuje się właśnie plantacjami. Jej rodzina od ponad 100 lat się tym zajmuje. Opracowali w 100% organiczny sposób hodowli, jakby uprawiania moringi. Nawozów, z których korzystają tylko i wyłącznie organicznych i to był też świetny materiał i świetne wystąpienie, kiedy ona to wszystko pokazywała. This facility as well was built for a 2 billion infrastructure. Ten magazyn został zbudowany w taki sposób, żeby obsłużyć obrót rzędu $2 miliardów rocznie. Także. So we're not there yet, but we are slowly getting there. Także. Fast getting there. Także jeszcze to nie jest ten obrót, ale jesteśmy przygotowani, żeby powoli, a raczej szybko się tam znaleźć. A co jeśli przekroczy się ten obrót? So what if we exceed 2 billion? Then we would have to expand this facility or move into a bigger facility. Wtedy po prostu albo się przeprowadzimy, albo rozwiniemy i rozbudujemy ten magazyn, także żaden problem. Just like we had to move to this new one a year ago. Dokładnie tak samo jak rok temu się przeprowadziliśmy do tego większego, bo tamten był po prostu za mały. Over here to our left hand side we will see people packing boxes packing product into boxes. As you can see, this is something that Ken could have easily bought a machine to do, but he wanted to help the local economy by providing jobs for these people. W tym miejscu widzicie poszczególne saszetki produktów pakowane już do ostatecznego opakowania już dla całego produktu gotowego i wydawać się może, że rzeczywiście przecież mogłaby to zrobić maszyna i jest w tym wiele prawdy, ale właściciel Ken Braceford chciał w ten sposób, zatrudniając ludzi tutaj z lokalnych miejscowości w Utah, wspomóc po prostu lokalną gospodarkę i tej lokalnej społeczności też dać coś z powrotem od siebie. Także dlatego nie jest to robione przez maszyny, tylko są zatrudnieni po prostu ludzie. And doing this as well allows us to have physical contact with the product. If a sachet is broken or something's wrong, we are able to catch those. Dzięki temu można również przez ten fizyczny kontakt z produktem, jeśli pakuje się poszczególne saszetki, to można jeszcze dodatkowo stwierdzić, jeśli jakakolwiek by była na przykład uszkodzona,
że jest uszkodzona i szybko ją wymienić. Także też taki ostatni poziom jakby kontroli jakości jeszcze się odbywa na tym etapie. Zwiedziliśmy główną siedzibę Zija International, zobaczyliśmy jak wygląda produkcja produktów Zija, Tak. zobaczyliśmy magazyny, są ogromne, faktycznie sporo zajmują miejsca, 2 miliardy obrotu. To jest niesamowita liczba. Niesamowita sprawa. No cóż, w takim razie widzieliście jak wygląda tam własne oczy, zobaczyliście firmę, która istnieje naprawdę, zobaczyliście fantastycznych ludzi, a my zapraszamy Was do wywiadów z ważnymi osobami z firmy Zija. Do dalszej części. Tak. Niech to będą dla Was materiały również edukacyjne. W takim razie dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.